Kto wygrał beef? Daria Dąbrowska, Krzysztof Gonciarz czy Onar? Umiarkowanie niestabilny dorosły mężczyzna spotyka się z umiarkowanie niestabilnymi dorosłymi kobietami. Tak widzę całą sprawę. Czy są tak samo niestabilni? Czy tak samo źle się traktują? Nie. Można by się licytować i dzielić naszymi opiniami, kto jest gorszy. Może dla ciebie jest 7-3 dla Hani Koczewskiej, może dla Hani Koczewskiej jest 10-0 dla Gonciarza, może dla Gonciarza jest remis 5-5. A po co ci te punkty? Znamy kilka wycinków z ich relacji i tyle są warte nasze opinie. Tym niemniej możemy dosyć precyzyjnie ocenić wartość materiałów dowodowych w YouTube'owym śledztwie. Zobaczyłem sobie jeszcze raz pierwsze nagranie z zarzutami na Krzysztofa Gonciarza i praktycznie nie znalazłem nic takiego, co by spowodowało u mnie mocniejsze reakcje niż uśmieszek w stylu a to gagatek z naszego Krzysia. Czy był partnerem idealnym? Bynajmniej. Czy mógł zachować się dużo lepiej? Zdecydowanie. Ale. Nawet on nie twierdzi, że był super, a te kobiety są złe. Dosłownie kilka tygodni przed wybuchem tej afery nagrywa film pod tytułem „Byłem ofiarą kłamstw i manipulacji, kłamcą i manipulatorem”. Ewidentnie, transparentnie bierze odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie krzywdy i miejmy na uwadze skalę tych krzywd gdzieś na skali między Mariuszem Trynkiewiczem a Łukaszem Stanisławowskim. Obnaża się emocjonalnie i chce być lepszy. Oczywiście nigdy nie możemy wiedzieć, czy osoba, która takie coś mówi, jest autentyczna. Tutaj wierzę, że tak. W końcu to nie była linia obrony, a po prostu sam z siebie o tym chciał powiedzieć. Wizerunek Gonciarza w oczywisty sposób upadł. Kojarzył się zawsze z inteligentnym, miłym, kulturalnym, może wręcz zniewieściałym chłopaczkiem, a tu taki trochę cham z niego wychodził. I okej, bo to właśnie punkt odniesienia jest tutaj kluczowy. W porównaniu do oryginalnego wizerunku Gonciarz przegrał. Ale w porównaniu do tego, co i jak mu zarzucają kobiety, zdecydowanie wygrał. Krzysztof Gonciarz się odniósł do tych zarzutów. Rzeczowo, konkretnie przedstawił swoją perspektywę w bardzo wyważony sposób. I pojawiła się odpowiedź na tę odpowiedź oryginalnego oskarżyciela YouTube'owego Darii Dąbrowskiej. Hej, to jest moja odpowiedź na odpowiedź Krzysztofa w internecie dotycząca materiałów, które opublikowałyśmy. Chciałabym się odnieść do kilku kwestii, bo jest to dla mnie dosyć absurdalne, a zaczniemy od tego fragmentu. Się rozstawaliśmy, zrywaliśmy, ona zrywała ze mną. To nie była głosówka, to było nagranie dokonane z ukrycia, bez powiadomienia mnie. Ta osoba nagrywała w tym momencie Krzysztofa ze względu na to, że bardzo bała się jego reakcji i nie wiedziała, co on zrobi i chciała mieć dowód, gdyby coś się wydarzyło. Czy teraz wszyscy mamy obwiniać Laurę od Gargamela, że nagrywała go w momencie jego agresji? Tu nie chodzi o obwinianie kogokolwiek, a jedynie zrozumienie kontekstu. Nawet jeżeli argument o nagrywaniu kogoś ze strachu może przejść, o tyle użycie tego nagrania, a raczej wyciętego fragmentu, który całkowicie zmienia sens tego, co było w całym nagraniu, to już nie przejdzie. W sensie dla niektórych przejdzie i to jest właśnie najbardziej przykre w całej tej historii. To jest jakieś odbijanie piłeczki pod tytułem „Ej, ja tu jestem ofiarą”. Bo jest ofiarą kłamstw i manipulacji. Bo ja na to nie wyraziłem zgody, a później powiedziałem, że jednak tego nie zrobię, więc nie wiem, wymazuję to, że powiedziałem, że jednak to zrobię 5 sekund temu. Kolejną kwestią jest kartka na lotnisku. Zdjęcie na lotnisku, wiele osób komentując wychwyciło, że to jest zbyt absurdalne, żeby to było na serio. Jest to ewidentny żart wynikający z jakiegoś naszego wspólnego. Dla mnie komentarz to były tylko żarty, to jest po prostu komentarz w stylu Konfederacja. Jakby wiadomo, że to były tylko żarty, tylko chodzi po prostu o rodzaj tego żartu i to, że to się wydarzyło i że to jest w jakiś sposób upokarzające. Wiadomo, że to były tylko żarty. Ale czy na początku zostało to przedstawione jako wiadomo, że były to tylko żarty? Wiedziałam, że ma mocno feministyczne i lewackie poglądy, co okazało się zupełną ściemą, przykrywką dla bycia seksistą. Raz, jak właśnie wracałam z Japonii, czekał na mnie z kartką z napisem... Nie będę tego czytać, po prostu pokażę wam tę kartkę. Bo tak właśnie czasem mnie nazywał, poniżał pod przykrywką żartów. Wiele seksistowskich wyzwisk padało z jego ust w moją stronę. Byłam dla niego nic nieznaczącą gówniarą, którą zresztą też mnie nazywał. To powiedz mi, jak sobie wyobrażasz nasze przywitanie na lotnisku? Ja z tabliczką. Podoba mi się w chuj. A ja? Wyobraź sobie, że stoję z tą tabliczką. Przybędę patusiarskim krokiem i obciągnę ci. Czy na początku zostało to przedstawione jako wiadomo, że były to tylko żarty? Nie. Upokarzające dla kogo? Chyba nie dla jego ówczesnej partnerki, której żart się bardzo podobał. Dla mnie upokarzające jako odbiorcy jest takie odwracanie kota ogonem i traktowanie mnie jak debila, ale biorę odpowiedzialność za swoją stronę. Poradzę sobie z tym upokorzeniem, przepracuję to, nie poddam się tak łatwo. Nie poddam się tak łatwo, kurwa.
Cisnę dalej, kurwa, to jest właściwie, kurwa, silna wola. Chuj, że się nie klei, trzeba cisnąć. Ostatnia rzecz, do której chciałabym się odnieść, jeśli chodzi o ten film, to jest ten fragment. Moje życie zostało niemal całkowicie zniszczone w tej sytuacji. Gdyby nie wsparcie rodziny, przyjaciół i wielu osób, które czuły, że coś tutaj jest nie tak i że intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania, nie wiem, co by ze mną było. Żadna z nas nie ma kontaktu z Krzyśkiem od roku. I jakby nie rozumiem, czy ja miałam do niego wcześniej napisać i poprosić o zgodę, żeby opublikować ten film, ponieważ on jest w jakimś, nie wiem, średnim miejscu i może źle się poczuć po tym. W sensie, dlaczego on z siebie w tym momencie robi ofiarę? Bo jest ofiarą kłamstw i manipulacji. Był też kłamcą i manipulatorem, o czym uczciwie nas poinformował przed wybuchnięciem tej afery. I teraz przedstawił nam swoją perspektywę. Jego życie naprawdę w dużej mierze zostało zniszczone. Głównie przez to, że ludzie nie umieją myśleć i mają ogromne pragnienie palić na stosie, osądzać i szukać kogoś do wytykania palcem, żeby odwrócić uwagę od wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Teraz chciałabym się odnieść do tego, że Krzysztof powiedział, że jego przyjaciele i ktoś tam czują, że to nie jest prawda. Czy w takim razie 7 osób, które się do mnie odezwało, dodatkowo jedna z czasów studiów Krzyśka, o czym w takim razie to świadczy? Że ja sobie to wymyśliłam, skoro 7 innych osób do mnie napisało? Tutaj stały trik. Adresowanie wymyślonej lub przeinaczonej tezy, żeby odwrócić uwagę od faktycznego zarzutu, którego nie da się obronić. Krzysztof nie powiedział, że jego przyjaciele i ktoś tam czują, że to nie jest prawda w kontekście całej sytuacji, a jedynie, że coś tutaj jest nie tak i że intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania. A faktycznie było coś nie tak i intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania. Jeszcze jak? Gdyby nie wsparcie rodziny, przyjaciół i wielu osób, które czuły, że coś tutaj jest nie tak i że intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania, nie wiem, co by ze mną było. Timing tej sytuacji również był taki, że mimochodem wrzucono mnie, wiele osób wrzuciło mnie do jednego wora z aferą pedofilską. O czym w takim razie to świadczy? Że ja sobie to wymyśliłam, skoro 7 innych osób do mnie napisało? Jak się 7 osób zgłosiło, to proszę nam tutaj na YouTubie przedstawić zarzuty i będziemy indywidualnie analizować. Ale to, że 7 osób się zgłosiło, nawet jeżeli by się okazało, że są niepodważalne dowody na to, że tym 7 osobom potwór z Tokio pozabijał całe rodziny i wyjadł im spożywkę z lodówki, to bynajmniej nie zmienia tego, że w manipulacjach takich jak z kartką pojemnik na spermę było coś nie tak i że intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania. W ogóle cały ten film zaczyna się od tego, jestem w terapii i to nie jest usprawiedliwienie, ale jeśli to nie jest usprawiedliwienie, to właściwie po co to mówisz? Można powiedzieć o tym, że jest się w terapii, żeby potwierdzić swoją intencję wzięcia odpowiedzialności za swoje błędy. Można powiedzieć, jestem w terapii, odczepcie się ode mnie. Tego nie mówi. Można powiedzieć, nie jestem w terapii i mam wszystko w dupie. Tego nie mówi. Można powiedzieć, nic nie powiem, niech sobie na mnie plują, nie będę się bronił. Tego nie mówi. Można powiedzieć, jestem w terapii, wiem, że mam problem i robię coś z tym. To mówi. Komunikat jestem w terapii oznacza wiem, że mam problem i robię coś z tym. Skoro nadal nie szanujesz granic innych osób, bo Kasia Myciński zablokowała cię i nie chce mieć z tobą kontaktu, a ty wypisujesz do niej maile, bo to jest jedyne miejsce, gdzie nie może cię zablokować. Tak, to jest przekraczanie czyjejś granicy. Uważam, że optymalne jest nie przekraczać granic innych ludzi i jak ktoś prosi, żeby do niego nie pisać, to warto uszanować tę prośbę. Jestem też mocno przekonany, że Krzysztof się z tym zgadza i jeżeli tak robił, to było to wynikiem słabości, a nie premedytacji. Uznałby to za błąd i przeprosił. Jeśli nie, to jednak jest potworem z Tokio. Bottom line jest taki, że w relacji dwóch niestabilnych ludzi jedna strona bierze odpowiedzialność za to, co zrobiła, a druga nie. Czy nałogi, traumy z dzieciństwa i wszelkie inne okoliczności miały wpływ na to, że ludzie mają problemy z wyznaczaniem granic? Zdecydowanie, Czy współczuję im i życzę, żeby się rozwijały? zdecydowanie. Tak samo współczuję i życzę szczęścia każdemu człowiekowi. Niezależnie, czy to dotyczy Krzysztofa, Darii, Hani. Kiermka, kurwa, Staszka, Ptaszka, czy kurwa innych kurwa leszczy. Jeśli twój partner ma chamskie żarty, a one cię bawią, to super, baw się dobrze. Jeśli twój partner ma chamskie żarty i nie czujesz się przy nich komfortowo, to życzę ci siły, żeby postawić granice i zakomunikować swój dyskomfort lub odejść z relacji. Jeśli twój partner ma chamskie żarty, a one cię bawią, a po roku jednak cię nie bawią, to życzę ci odwagi, żeby wziąć odpowiedzialność za czas, kiedy cię bawiły.
Jeśli twój partner ma chamskie żarty, a one cię bawią, a po roku jednak cię nie bawią i nie masz odwagi wziąć odpowiedzialności za tamten czas i go obwiniasz, to życzę ci odwagi, żeby wziąć odpowiedzialność za tamten czas i za ten czas, w którym go obwiniasz. Toksyczna spirala obwiniania i unikania odpowiedzialności może trwać do końca życia, a może też się w pewnym momencie zatrzymać. That's up to y'all, really.